Wczoraj mieliśmy bardzo intensywny dzień. Zwiedziliśmy aż 7 rzeczy, 7 miejsc. To nasz absolutny rekord. No i po takim intensywnym dniu bardzo późno poszliśmy spać, około 9 rano i dziś będziemy mniej zwiedzać. Oto jedno z 2 miejsc, które mamy dziś w planach odwiedzić, to House of Allegiance, czyli budynek posłuszeństwa królowi. Czemu ta nazwa? Dlatego, że upamiętnia on poddanie się posłuszeństwu królowi Arabii Saudyjskiej przez mieszkańców regionu Al-Hasa. Sam budynek jest historyczny, gdyż liczy sobie dobrze ponad 200 lat. Wzniesiono go jeszcze pod koniec XVIII wieku. Teraz jesteśmy na suku Kajsaria, tradycyjnym arabskim targu, który wypełnia się życiem dopiero po zmroku. Czemu mi jest? نزل بيك نزل بيك قلت لي بديك يسار عمل تنزل. Jesteśmy teraz u tradycyjnego kowala, który wyrabia różne metalowe przyrządy. To jest machasz. Machasz, yeah. Machasz do ścinania trawy. No, no. هذا منجل. Minjal and its purpose is to... Teraz się przekonamy. Pewnie też gdzieś w rolnictwie na pierwszy rzut oka, może do większych هذا roślin. يستخدم إلى قص. Zaraz zobaczymy do czegoś. هذا يستخدم إلى قص النخيل. A, no do ścinania palm, nie? No, bardzo to interesuje. Grab, zobaczcie, lewacy w Polsce, Europie Środkowej powiedzieli, że to jest przemocowe i by zakazali tego. Jesteśmy w głównym budynku mieszczących się bram Kasaria Suk. Miejsce to ma ciekawą historię, dlatego że sięga ona czasów otomańskich, czyli 400-450 lat do tyłu. Budynek ten pełnił wiele funkcji. Na początku oczywiście pełnił funkcje targowe. Ale w czasie, gdy mieszkańcy tych ziem ślubowali wierność już królowi saudyjskiego, stał się on szkołą, a następnie posterunkiem policji. W zasadzie na odwrót. Najpierw posterunkiem policji, później szkołą. Niestety później nadszedł wielki pożar. Budynek doszczętnie spłonął, później go odbalowano, no i teraz pełni funkcję ekskluzywnej restauracji. Chciałbym Wam pokazać tradycyjny instrument arabski, popularny tu również w Arabii Saudyjskiej. Nazywa się to ud i tak wygląda. Trochę podobny do naszej gitary, chociaż może określenie gitara być tu obraźliwe dla ud. Ale w
muzyka fajna, zaraz zobaczycie na filmie. This is a competition for, yeah, it's a competition for, Zobaczcie, to jest konkurs dla rzeźbiarzy i oni na żywo. it's about 10 days, started Thursday, it's gonna end Saturday. Trwa 10 dni, no i rzeźbiarze rywalizują ze sobą, rzeźbiąc wspaniałe rzeźby w dniu palm. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Jesteśmy teraz w historycznej szkole, Princess School, jednej z najstarszych szkół w Arabii Saudyjskiej. A to sala, w której dzieci, sala warsztatowa dla dzieci, w której wyrabiają one naszyjniki i tego typu. Like this one. A, هذا امشي تصورين معهم Jesteśmy w sali lekcyjnej pana Mohameda, który naucza kaligrafii. O, zobaczcie, tak, oto pan Mohamed. A tutaj jest artykuł o nim, dlatego że pan Mohamed naucza kaligrafii nie tylko dzieci arabskie, ale również obcokrajowców, między innymi, jak tu na zdjęciu, faceta z Hiszpanii. Zaraz zobaczycie, jak pan Mohamed tworzy kaligrafię arabską na żywo. Zobaczcie, a tu mamy warsztat tkacki. Pan uczy jak tkać. This is small, but then big. This kind of work is done by man, not woman. Only for men? Yeah, all of that. Jak już wiecie, Al-Hasa jest największą łazą palmową na świecie. No więc i system kanałów nawadniających opartych o falacz musi być zrobiony z przepychem. O, zobaczcie, to są kanały, które doprowadzają wodę do oaz, a dodajmy, że oprócz tego jest tu 60 źródeł wody naturalnych. Oto nasz nowy przyjaciel, pan Saleh. Pan Saleh ma 52 lata i jest emerytowanym policjantem. Przeszedł na emeryturę w zeszłym roku po 32 latach pracy i teraz jest przewodnikiem. Pokazuje nam różne ciekawe rzeczy. Nasi przyjaciele są bardzo życzliwi i gościnni. Załatwili nam hotel za darmo, organizują dla nas kolacje i pokazują nam cudowne miejsca. Powiem wam, że nigdy tyle życzliwości i gościnności nie doznaliśmy w żadnym innym kraju. Jesteśmy wdzięczni, no i możemy nowe, cudowne miejsca poznawać. Oto fabryka garncarstwa, czy wyrobów garncarskich. This is very beautiful. Zobaczcie, myśleliśmy, że to garncarska wersja szify, ale nie jest to szifa, jest to gidu. Używana dawniej, w dawnych czasach, wcześniej niż szifę palono. شلونك ابو مهدي؟ إيه، قاعد تشتغل اليوم محل اي والله محل السيد شوي. محل السيد اشوف إيه، تشتغل شرف. هذا بعدين يجي كذا تشكيله. Jesteśmy w piekarni. Tutaj właściciele pozwolili nam wejść do kuchni i widzimy
jak wypieka się chleb, który potem wygląda tak. Zaraz kupimy i będziemy kosztować. Teraz będziemy zwiedzać Allegiance House. Historyczny dom wzniesiony jeszcze pod koniec XVIII wieku. A skąd nazwa Allegiance House? A dlatego, że Allegiance oznacza posłuszeństwo, oddanie się. No i mieszkańcy tych ziem po długim historycznym okresie, gdy rządzili tu czy urzędowali Turkowie otomańscy, na początku XX wieku poddali się władzy króla Arabii Saudyjskiej. I dodatkowo są ładne iluminacje. O, patrzcie, historyczne miejsca wyświetlają. Naprawdę robi to wrażenie. A to pokój, w którym król Abdulaziz spędził noc. To oryginalne łóżko z tamtych czasów. Event related to small decoration related to Saudi coffee. These are the ancient tools used to make the Saudi coffee. Okay, like this one, they used to roast. Zastanawialiśmy się, dlaczego tyle jest tutaj mowy o kawie. A to dlatego, że 2022 rok jest rokiem kawy w Arabii Saudyjskiej. Spójrzcie na to logo. To jest właśnie oficjalne logo roku kawy w Arabii Saudyjskiej. Jest tu dużo przyrządów. Już wspomniałem oczywiście o Mehbasu. Małgosiu, chodź tu, proszę. Ale teraz chcę wam pokazać nieco mniejszy moździerz, który się nazywa nadżr. I ten nadżr ma też funkcję towarzyską, że tak powiem, bo jeśli mężczyzna taki dźwięk wydaje, zaprasza gości z zewnątrz, żeby wpadli do niego do domu i napili się kawy, ale jeśli ubija w taki sposób, bez dźwięcznego, melodyjnego odgłosu, wówczas nie jest gościnny i nie chce zapraszać ludzi. A tutaj jest z kolei mubaret, który służy do studzenia kawy po jej wypaleniu. Tak, Małgosiu? Tak. Jesteśmy w Room of Allegiance, czyli pokoju, w którym doszło do symbolicznego poddania się posłuszeństwu władzy królowi Arabii Saudyjskiej. Miało to miejsce około 150 lat temu i wówczas przybył tu do Al-Hasa król Abdulaziz i nocował, czy przebywał w domu, który należał do sędziego najwyższego regionu Al-Hasa, pana szejka Abdullaha, które podobizny możecie oglądać na zdjęciach. No i tutaj zawarto właśnie ten symboliczny akt posłuszeństwa, w wyniku czego powstała Arabia Saudyjska. Co ciekawe, wówczas jeszcze urzędowali tutaj Turkowie otomańscy i po tym, jak dokonano tego aktu, wystrzelili kulę armatnią z fortu Ibrahima, czy Abrahama, tak, Ibrahim Fort. No i możecie tą kulę tu oglądać. Ona trafiła w dom, ale nikomu nic się nie stało. No one was hurted in this. Zobaczcie, dzisiaj nasi przyjaciele zaprosili nas na
We can say this is a special Hassawi food. It's coming very tasty if you use just wood and these things, the trees. It's a bit. على كيف اذا ما تمشي حافي الليله منحق I biesiada trwa. Jemy lokalną potrawę z Hasy, która nazywa się kapsa lahan. Można jeść rękami, to super, tak jak ja lubię. عشان بس تجي بعد عشان ما نسوق. Oto sam Mezires Palace. Wrócimy tu pojutrze, żeby zwiedzić go za dnia, bo jest to fajny, historyczny fort. Ale w międzyczasie są tu budy z rękodziełem i zaraz je pozwiedzamy. Zobaczymy, co tu nas czeka, żeby być oryginalnym. O, zobaczcie, pani Najma po prawej zrobiła piękną hennę na dłoniach Małgosi. Małgosiu, jakie są twoje wrażenia? Wygląda to póki co pięknie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało, gdy zmyję. Ale jestem przekonana, że pani Najma zrobiła to naprawdę bardzo dobrze. Pani Najma ma wyjątkowy talent. Tak, potwierdzam. Zobaczcie, tutaj pani Bushra jest utalentowana na kilku polach. Tutaj macie suche liście palmowe, z których pani Bushra wyrabia te oto kosze piękne, artystyczne. Natomiast tutaj miele Haris jest i to służy do jedzenia. Z tego powstaje potrawa zwana kapsa. Zobaczcie, Małgosia będzie pleść tradycyjne rękodzieło. Co teraz, Małgosiu, robisz? Powiedz nam. Zaczęłam ci robić zakładkę do książki, ale trochę się popsuło. Nie szkodzi, i tak jesteś najlepsza. Tak. I długa też. A ja lubię czytać książki, więc z To chęcią... będzie naprawdę dużą książkę. Tak. Encyklopedię. Dostaliśmy od pana fajny prezent. Oto nasze imiona. Peter, Gosia po arabsku. Dziękujemy, szukran. Dzień. Peter. Gosia. Zobaczcie, tutaj kolejne wspaniałe rękodzieło. Utalentowana pani. What is your name? Pani Suat robi z włóczki piękne lalki, maskotki. Piękne. O, a to jest na chusteczki, zobaczcie. Praktyczny ma też zastosowanie. Teraz specjalnie dla nas będzie show. Artysta zagra na udzie. Posłuchajcie. Oto pani Muna i ona robi drzeworyty. Drzeworyty, czyli woodcraft. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy. Poznajcie pana Mahera. To kolejny utalentowany artysta, metaloplastyk. Tworzy te dzieła. To oznacza: Boże, dziękuję Ci. A pan Abdullah robi kaligrafię. O,
So I maybe give you here with... Kolejna kolacja z rzędu na zaproszenie naszych przyjaciół z Arabii Saudyjskiej. Zobaczcie, jakie piękne, smaczne potrawy. Hummus, kabula, tabbal, kebaby smaczne, no i pizza. Wow. عرايس Jebel Gara przyciąga nas niczym matka eksklawa Omanu na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich latem. Ciągle tu wracamy. Teraz jesteśmy w wiosce leżącej u podnóża góry, mianowicie Techamija. Jest to zabytkowa wioska, malowniczo położona. Można tu zwiedzić czy zobaczyć stary zabytkowy meczet i pozostałości po dawnych zabudowaniach. Zobaczcie, tu jest kawałek ściany dawnego domu. Tutaj jest więcej pozostałości po dawnych domostwach. Były one oczywiście wzniesione z ziemi i z kamieni. Niestety woda spływająca w trakcie ulew z góry Gara, Jebel Gara, doprowadziła do ich erozji, no i pozostały tylko resztki ścian. Wioska Techamija leży na wschodnim zboczu góry Jebel Gara. No i zobaczcie, tutaj te formacje skalne przybierają wyjątkowo bajeczny kształt. Wybraliśmy się na wycieczkę nad Asfar Lake. To niezwykłe jezioro otoczone pustynią. Już są pierwsze rozlewiska i teraz ich nie widać, ale można tu spotkać różne ptaki. Bardzo dużo czapli, ale widzieliśmy też jednego sokoła. Second guess we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Oto jezioro Asfar. Dookoła pustynia, piasek i wydmy, a tutaj woda. Dużo wody, sporo zieleni i ptaki, a dodatkowo piękny zachód słońca. Nie muszę również wspominać, że Saudyjczycy są bardzo gościnni. Poczęstowali nas herbatką nawet nad pustynnym jeziorem. Oto widok ze szczytu najwyższej wydmy na jezioro Asfar.
Niestety słońce już zaszło i pojawiły się tu komary. I wszystko nas swędzi po ich ukąszeniach, ale widok jest ładny. Jesteśmy na farmie truskawek. Jest tu około 5000 sadzonek. Sami zobaczcie, morze krzewinek. Truskawki uprawia się tu w sposób organiczny. Rosną na takich słupkach, w których jest ziemia. Część z nich teraz kwitnie, ale już widać pierwsze czerwoniutkie owoce, aż chciałoby się je skosztować. Mamy, słuchajcie, to szczęście, że możemy sobie zerwać prosto z krzaczka teraz i skosztować, a są naprawdę pyszne. Przepyszne, zupełnie inaczej niż to, co w sklepie się sprzedaje. Pycha. Nasz przyjaciel Majid wziął nas na spotkanie swojej grupy motocyklowej. To pan Józef i jego maszyna. Welcome back to Goldwing. Honda. Jesteśmy teraz na evencie w Dżułata. Tutaj siedzi pan, właściciel Dżułata. Could you remind your name? Hussein. Hussein. Mr. Hussein. Abu Abdulaziz. Hussein. No i oczywiście nas pan Hussein poczęstował. Jem humus. Bardzo dobry, ale najlepsze są daktyle. To najlepsze, jakie jedliśmy do tej pory. Słuchajcie, przepyszne, naprawdę przepyszne. Pamiętacie, jak mówiłem wam w Dubaju o tablicach rejestracyjnych i numerach na nich? To pierwszy raz właśnie trafiliśmy na Mercedesa klasy G z tablicą o numerze 1. G-Class. 1.5 million. 1.5 million and registration 300,000. Samochód kosztuje 1,5 miliona riali, a sama tablica 300 000. A tu obok pan właściciel. Mr. Said. Allah alayk. Allah yahfazkum. Thank you. Jesteśmy w meczecie Hadania. Jego początki, jego historia sięga aż do XI wieku, czyli jest to bardzo stary, zabytkowy meczet. Obok można zobaczyć ruiny dawnych domostw, które tu stały. You know this? Yes, water, yeah. Yeah. Jesteśmy teraz na farmie nieopodal Hufów. No i tutaj rośnie ryż, którego teraz trwają zbiory. O, spójrzcie na tą ciężarówkę. A tam dalej, za wzgórzem, jest pole obsadzone pięknymi słonecznikami. I słoneczniki teraz kwitną. W Polsce słoneczniki kwitną może w czerwcu albo w lipcu, a teraz tu w Arabii Saudyjskiej słoneczniki kwitną w grudniu. Tutaj mamy zebrany ryż. Tak wygląda bezpośrednio po zbiorze, a po roku przybiera taką oto formę i nadaje się do jedzenia. A poniżej
w tej skrzynce, zobaczcie, są różne kukurydze, które są krzyżowane ze sobą i dają takie nietypowe wzory. Żółto-czarny, czerwono-żółty, całkiem czerwony, też bardzo fajna. I czarny taki, lekko czerwonawy, o. A tu klasyczna, normalna kukurydza. Patrzcie, tutaj jest stragan, gdzie można kupić świeże płody rolne prosto z farmy. Jesteśmy w kolejnej tradycyjnej piekarni. Wypieka się tu arabski chleb. Poczęstowano nas chlebem posypanym sezamem i polanym melasą z daktyli, którą wyrabiano w Madbasie, wiecie? Ale dobry, przepyszny. كويس طريقة كويس حبشونا ده Nasz przyjaciel Majid wziął nas na kolejną kolację do swojego przyjaciela Abu Mohammeda. O, tutaj jest pan pochodzi z Syrii i prowadzi oczywiście restaurację serwującą syryjskie potrawy. I zobaczcie, są nawet piękne zdjęcia z Syrii. Naszym marzeniem jest któregoś dnia pojechać do Syrii. Gdyby tylko tam nie było tej wojny i było bezpieczniej, moglibyśmy tam pojechać, ale wierzymy, że któregoś dnia to nastąpi i pojedziemy Mustangiem do Syrii. Jak już wiecie, Al-Hasa jest największą oazą palmową na świecie. No i oaza ta nie funkcjonowałaby tak dobrze bez sprawnego systemu kanałów falacz. Oto jeden z nich. On doprowadza wodę do oaz i w ogóle reguluje poziom wody między oazami i terenami uprawnymi. Według różnych źródeł w oazach palmowych Al-Hasa rośnie od 1,5 do 2,5 miliona palm daktylowych. I dlatego to miejsce jest jednym z największych na świecie producentów daktyli. Pojechaliśmy do stanowiska archeologicznego Ain Kinas albo Ain Ganas, ale niestety jest ono otoczone płotem i nie można nic zobaczyć, nawet przez siatkę nic nie widać. To tylko piaski, krzewy. Piasek pustyni, tak i krzewy. No, szkoda wielka. Jak widać, nie do końca szanują tu turystów. Jest to cudowne stanowisko archeologiczne, które dokumentuje ślady osadnictwa na tych ziemiach z czasów neolitycznych. Jesteśmy ponownie w Mehares Palace. Byliśmy tutaj w poniedziałek na evencie, a teraz wróciliśmy w dzień, żeby porobić ładne zdjęcia i zwiedzić sam fort. Oto dziedziniec fortu Mehares. Po środku była kiedyś studnia. Teraz nie ma już tu wody.
Teraz jesteśmy w Juata Park. Jest tu bardzo nieciekawie. Takie to wszystko odpustowe. To zwykły Luna Park. Idziemy stąd. Obok parku Juata znajduje się wspaniały, zabytkowy Juata Mosque. Jest to jeden z najstarszych meczetów na całym świecie i na pewno najstarszy we wschodniej Arabii. Jego historia sięga czasów proroka Mahometa, czyli meczet ten ma jakieś, no, być może nawet ponad 1300 lat. Jest już noc, ale mamy statyw i dobry aparat fotograficzny, więc przy naświetlaniu 6-8 sekund można zrobić piękne zdjęcie tego meczetu. W Al-Hasa spędziliśmy 9 dni i zaraz wyjeżdżamy do naszego nowego kraju, do Kuwejtu. Będąc tu, wyrobiliśmy sobie ulubioną restaurację czy ulubionego food trucka, to Turbo Burger, który serwuje pyszne, świeże hamburgery z nietypowym dodatkiem, pestkami granata. To jeden z najlepszych hamburgerów, jaki jedliśmy w życiu. Ale dobry.